Naprawdę obiecuję, że tak nie będzie każdego poranka, ale nie mogę się powstrzymać i musimy dzisiaj zacząć znowu od... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejny poranek w 6 rano. Nie wiem, czy wy też nie spaliście całą noc z podniecenia i z oczekiwania, co będzie w nowym odcinku. Ja nie spałem całą noc prawie z oczekiwania, ale już jest kolejny odcinek. Moi drodzy, odnośnie tego wstawania, bo to jest naprawdę jakiś w ogóle koszmar, w sensie dla mnie, nie wiem czy dla wszystkich, no pewnie dla niektórych też, nie? Ja uważam, że człowiek, który wymyślił tego całego snooza, nie? Czyli to, że tam się, jak to się nazywa, dżemka, że tą dżemkę można wciskać, to jest po prostu jeden z najgenialniejszych ludzi na świecie. Ale są też, słuchajcie, różne na świecie sposoby, jakie się można budzić. Ja wam tu będę czasem pokazywał takie różne sposoby, w jakie się można budzić. Między innymi jest taka kobieta w internetach, nazywa się Simone Giertz, czy jakoś tak. I ona wymyśliła taką własnej produkcji, w sensie własnego projektu, maszynę do budzenia. Z góry uprzedzam, zanim to zobaczycie, żeby ewentualnie tych, którzy są wrażliwi na drastyczne sceny, bądź są małoletni i tak dalej, żeby teraz troszeczkę wyuczyli, bo będzie ostro. Ale Simone Giertz wymyśliła taki sposób na budzenie. Absolutnie to jest po prostu niewiarygodne. Ona potem mówiła, że nie bolało aż tak, jak wyglądało. Ale jeżeli ktoś na przykład ma ogromnie trudne trudności z budzeniem, to zapraszam, można sobie skonstruować taką maszynę. Moi kochani, co to dzisiaj? Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zaczęli, bo tam wczoraj był tylko odcinek wprowadzający, a dzisiaj będzie taki pierwszy odcinek taki naprawdę, żebyśmy zaczęli od pewnego powrotu, no właśnie, bardzo ważnej postaci, która, jeżeli pamiętacie, może oglądaliście kiedyś Jeszcze 5 minutek, to była bardzo ważna postać w Jeszcze 5 minutkach i w ogóle to jest bardzo ważna postać mojego życia i też postać, która zrobiła bardzo wiele tego. Nie będę więcej gadał, bo i tak wiecie, o kogo chodzi, więc tylko serdecznie zapraszam i przedstawiam tym, którzy jeszcze jej nie znają, moją fantastyczną przyjaciółkę Pandę. Wierzchotliwie nazywaną również Pandzią. I chciałbym, żebyśmy zaczęli tę naszą serię taką poranną znowu od Pandzi, żeby do Pandzi wrócić. Na początku nawet pomyślałem, czy może by na przykład nie zrobić odcinka o orkach, nie? Dlatego, że wiadomo, że jakby orka to jest taka panda, tylko że w wodzie. Orki, to nie pandy, tylko że w wodzie i mają płetwy. Ale jednak pomyślałem, że to nie o to chodzi. W sensie jednak nie będzie o orkach, może o orkach będzie kiedy indziej, ale dzisiaj będzie o pandzie, dlatego że chciałbym wprowadzić dzisiaj zdanie, w sensie cytat inspirujący nas, który w ogóle będzie się pojawiał, to będzie taka seria w serii. Dlatego, że będzie o pandach, myślę, raz w tygodniu w tych naszych spotkaniach. Zobaczycie o jakich, bo to będą pandy bardzo biblijne, tylko i wyłącznie biblijne. Dzisiaj będzie właśnie pierwszy inspirujący, przynajmniej mnie, cytat biblijny, który nam pokaże. Ale zanim ten cytat, to jeszcze o tej pandzi, jakby dwa słowa. Bo możliwe, że widzieliście, był kiedyś taki odcinek w Jeszcze 5 minutkach o pandach, o samotności pandy i tak dalej. Tam pojawiło się mnóstwo komentarzy, ludzie tam zamieszczali różne fajne filmy i tak dalej. I znalazłem tam jedną rzecz, bo przeglądałem sobie to niedawno. Absolutnie uważam w ogóle fantastyczną. Nie wiem, czy wiecie, w Chinach jest taki zawód, w sensie jedna kobieta go ma, więc nie wiem, czy to jest jakiś zawód, ale taki jednostkowy zawód. Jest zawód kobiety, która zajmuje się zawodowo przytulaniem pandy. Dostaję za to, słuchajcie, kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie. W ogóle to jest robota dla mnie. Jak mnie wyrzucą z zakonu, to myślę, że to będzie pierwsza robota. Nie, to po pracy w Tesco. Pierwsza robota, do której pójdę. Ta pani zajmuje się tym, że po prostu cały dzień siedzi z pandami i je przytula, takimi małymi pandami. Małe pandy, jakby, nie wiem, czy nie mają mamy, czy jak to wygląda, no nie mam pojęcia, ale w każdym razie takie małe pandy potrzebują przytulania i potrzebują, żeby ktoś je wziął i przygarnął. To się może wydawać w ogóle tak cukierkowo, ale to nie jest tak cukierkowo, dlatego że ta pani tam spędza w ogóle chyba 24 godziny na dobę, cały dzień siedzi w jakimś w ogóle lesie tam z tymi pandami. To nie jest tak, że ona tam sobie przychodzi na 15-20 minut, nie tam pomycia pandę i idzie, tylko ona tam naprawdę się nimi zajmuje. Siedź spokojnie, co? I to jest w ogóle genialny obraz jakby Pana Boga, nie? Pana Boga, który naprawdę ma taką robotę, że chce się zajmować po prostu cały czas, cały dzień, w trudnych warunkach, w dżungli często, bo nasze życie często jest jak dżungla, no, przytulaniem pandy, czyli nas. I dlatego sobie pomyślałem, że ta panda to jest naprawdę coś ważnego i w sensie nie chodzi mi oczywiście o tego pluszaka głupiego, czy tam nawet jakieś zwierzęta w ogóle fantastyczne, nie głupie, tylko fantastyczne, tylko o to wyrażenie Pan da, w sensie Pan się o Ciebie zatroszczy i Pan Ci da. I kochani, zdanie na dzisiaj, zdanie, które chciałem, żeby nas dzisiaj uruchomiło na ten dzień. To jest takie zdanie z pierwszej księgi Samuela, absolutnie super zdanie właśnie, gdzie pojawia się Pan da, w sensie, że Pan da.
Mianowicie, do Helego przychodzą rodzice Samuela. Samuel jest tam takim małym chłopcem, który, że tak powiem, już pracuje w świątyni. Został oddany do świątyni. Był ogromny problem. Rodzice Samuela mieli duży problem, żeby go począć, żeby się urodził Samuel. Więc bardzo Pana Boga prosili. To było takie oczekiwane, w sensie oczekiwane i utęsknione dziecko. I oni to oczekiwane i utęsknione dziecko oddali Panu Bogu. Kiedy przychodzą do Helego, u którego Samuel jest tam na jakichś tam u tych uczniowskich takich warsztatach odnośnie bycia w świątyni, to Heli im daje takie bardzo piękne jakby zdanie, mówi im bardzo piękną obietnicę. I to będzie właśnie nasze dzisiejsze zdanie, a ono brzmi tak. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie mówiąc: niech Pan da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Panu. Niech Pan da ci. Jak się tylko Panu Bogu człowiek ofiaruje, jak tylko człowiek się powierzy w ręce Pana Boga, jak mu pozwoli, żeby wszystko, co w tobie do niego należało, nawet to, co najcenniejsze, tak, czy takim był ten syn, utęskniony syn Samuel, jeżeli się Panu Bogu naprawdę wszystko odda, to słuchajcie, On daje wszystko. Nie dlatego, że coś za coś, tylko to oddanie Panu Bogu otwiera mu drogę niesamowicie po prostu w twoim życiu. Chwilę potem będzie napisane, jak sobie zajrzycie, że urodziło im się natychmiast potem 5 dzieci. Czekali tak strasznie długo na to jedno, a jak tylko oddali je Panu, tylko powierzyli się Panu Bogu, Pan Bóg natychmiast im 5, że tak powiem, zainstalował. Tam było chyba 3 chłopaków i 2 córki, tak mi się wydaje. Więc moi drodzy, oddajcie się dzisiaj Panu, a Pan wam da. Naprawdę. I moi kochani, dlatego, że On jest nieustannie gotowy, każdego dnia do dawania. Ja wiem, na pewno się pojawią jakieś komentarze, a moje życie jest bezsensowne i do niczego i u mnie nie widać, żeby Pan mi dał. Bo Mu się nie oddajesz, dlatego, że traktujesz Go cały czas jako gościa z zewnątrz, który ma po prostu przyjść jakoś tam z zewnątrz i Ci wszystko załatwić. Nie. Pan Bóg chce... Andzia, spokojnie. Pan Bóg chce naprawdę Ci wszystko dać. I jeżeli Mu tylko otworzysz serce na bycie z Nim, jeżeli tylko oddasz Mu wszystko, co masz najcenniejsze, ja wiem, nam się to wydaje, Boże, no to stracę w ogóle najlepsze rzeczy. Tak, jeżeli wszystko dla Niego stracisz, On Ci po prostu, nie to, że 5 razy, potem Pan Jezus o tym powie swoim uczniom 100 razy da. Słuchajcie, moje życie to jest jeden wielki, że tak powiem, poligon doświadczalny właśnie czegoś takiego. Ja dostaję po prostu miliardy razy. Ja Panu Bogu daję jakieś ochłapy. Ja Mu daję ledwo co. Po prostu próbuję Mu się ofiarować w taki minimalny sposób, a On mi daje po prostu milion i milion razy w kółko i w kółko. Więc kochani, bardzo Was zachęcam. Pan Bóg jest opiekunką pand. Pan Bóg cały dzień chce siedzieć i każdą pandę przytulać, każdą pandę, którą Tym jesteś. Samotną pandę, bo pandy doświadczają ogromnej samotności. Pan Bóg chce Ci dać. Z tym dzisiaj cały dzień sobie chodźmy, żebyśmy mogli doświadczyć tego, że Pan da. No i mówił, że będzie krócej, a pewnie wyszło jak zawsze. Ale naprawdę będzie krótko i się staram, żeby było krótko i będzie coraz krócej. Tyle, kochani, na dzisiaj. Do zobaczenia po weekendzie, czyli w poniedziałeczek się widzimy o godzinie 6 rano. Tymczasem proszę wciśnijcie na dole guziczek subskrybuj, żeby odcineczki do Was przychodziły, a ja żebym miał banana na twarzy i w ten sposób będziemy wszyscy szczęśliwi. A przynajmniej tak się wydaje, dlatego że Pan nam da. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem, do zobaczenia. Pa!